Modyfikacja. Modyfikacja, uwaga, do Roma 2. To nieczęsto się zdarza, zwykle jak mówimy o modach, to mówimy o Medievalu 2, a tutaj proszę bardzo, modyfikacja do Roma 2 i to na czasy średniowieczne. Modyfikacja Medieval 1110 Anno Domini, polecana już jakiś czas temu przez jednego z biczków na Discordzie. Inni na Discordzie mówili, że dawno Roma 2 nie było i po tej smutnej końcówce mega kampanii Rzymu na Attilii przydałoby się troszeczkę rozruszać na starym, dobrym Romie. Dlatego zagramy Roma 2, przetestujemy nową modyfikację, przy okazji zrobimy Wielką Polskę, zasiejemy dużo spaczenia, Totalen Kriegu i doktryny Panragorna, czyli piękny, piękny odcinek się szykuje, zapraszam bardzo serdecznie. Modyfikacja Anno Domini 1110 Medieval, jakoś tak to się nazywa, o tutaj macie nazwę, proszę bardzo, tu macie nazwę, Medieval, tak się nazywa ta modyfikacja. Generalnie są dwie wersje tego moda, pierwsza to jest podstawka, to co my mamy teraz i była mi również polecana wersja submoda do tego moda, który przenosi nas o bodajże 87 lat do przodu, gdzie Jerozolima jest w kluczowym momencie bitwy z Saladynem. Generalnie modyfikacja ma się skupiać na konflikcie krucjatowym, ale cała Europa jest zrobiona. Do tamtej modyfikacji przejdziemy i na tamtej modyfikacji późniejszej dacie na pewno zagramy sobie Królestwem Jerozolimie, bo tam jest fajne wprowadzenie, jak sobie testowałem. Natomiast tutaj na razie podstawka moda, żeby się z nią również zapoznać, 1110. To jest mapka z Roma 2. Mapa nie jest zmieniona, w sensie jest pozmieniane, ale osady, prowincje, jak widzicie, Egipt, Libia, jak były prowincje rzymskie z Roma 2, tak tutaj są powrzucane, ale no dostosowane do średniowiecza. Mamy dwa state'y krzyżackie, myślę, że krótkie, szybkie wprowadzenie do moda zrobimy. Antiochia, Jerozolima. Mamy dużo katolickich frakcji, nas najbardziej, o jest HRE, nas najbardziej interesuje. Bierze można grać, o proszę bardzo. Nas najbardziej oczywiście interesuje Królestwo Polski. No, Królestwo Polski wciśnięte na te ziemię, powiedzmy, Germanów, Celtów i tego wszystkiego, co tam żyło w ówczesnym czasie. No, granica komiczna, także trzeba naprawić, przywrócić granicę dawnej Wielkiej Lechii. Ponadto jeszcze na szybko przejrzymy frakcje muzułmańskie pod Sunni. Mamy Rumy, mamy Seldżuków, więc można się bawić w wypieranie Bizancjum. A propos Bizancjum, mamy frakcje prawosławne, gruziński festug w górach, mamy królestwo, a właściwie księstwo Ormian, które gdzieś tam wegetowało przy wsparciu armii krucjatowych. Mamy Roman Empire, Bizancjum, które póki co świetnie sobie radzi, krucjaty dały im troszeczkę odetchnąć. Czwarta krucjata to jeszcze potrwa, więc jeszcze sobie pożyją. Mamy nomadów, to że średnio nas interesuje. Mamy frakcje normańskie. Proszę bardzo, mamy frakcje normańskie w Neapolu i pewnie Sycylii. Mamy Anglię, Normandię i jest Sycylia. Frakcje pod Shia, to jest kalifat Fatymidów. Frakcje nordyckie. I tutaj zobaczyłem coś, tu w ogóle jest ekspedycja, można sobie zagrać wikingami, którzy rajdują Wyspy Brytyjskie. No, 1110 raczej schyłek wikingów, ale spoko. Natomiast to, co mnie na razie zakuło w serduszku, to, że w frakcjach nordyckich jest Księstwo Pomorza. Jak ja przeczytałem opis Księstwa Pomorza według twórców tej modyfikacji, jako nordyckie ziemie wikingów aż po Pyrzyce, kto kojarzy ten region zachodniopomorski, to się za głowę złapie. W 1110 roku to jest jakaś abominacja i minus do kajecika. No nie wiem, no może musieli gdzieś wrzucić kolejną frakcję wikingów, a mapa Roma 2 jest ograniczona, więc wrzucili do Gdańska, którzy kontrolują całe wybrzeże Pomorza. Nie wiem, w tym okresie Słowian tam chyba nie było. Nie mam pytań, ale mnie serduszko boli. Także mam nadzieję, że to naprawią. Frakcje ruskie, jakiś Kijów i jakieś pustynie akurat nas nie interesuje. My zagramy sobie Polską. Plus 7% do bogactwa ze wszystkich regionów. Spoko buścik, a dalej buścików są gówniane. Bo plus 10 do morale w walce przeciwko wschodnimi frakcjami. Generalnie to my jesteśmy chyba wschodnią frakcją, bo jesteśmy praktycznie na krawędzi mapy z Roma 2 na wschodzie. Że nie wiem. Mamy boosty do walki sami z sobą. Plus 2 do ładu publicznego za każdą wojnę z sąsiadami. Super bonus.
i 30% szans na powodzenie zasadzki. Będziemy niczym Germanie w lesie teobodorskim, będziemy naszą husarią, rycerstwem robić zasadzki w czasach średniowiecznych. No nie wiem jak to pójdzie. Zagramy chyba na normalu, bo dużo jest modyfikacji, tutaj jest dużo mechanik, spokojnie, to jest dużo mechanik, zagramy na normalu, ponieważ te mody zwykle, które wprowadzają mechaniki do Roma 2 gra się na normalu, tak samo te Divine Empire do Roma 2 też się chyba na normalu gra, także nie będziemy grali na bardzo wysokim. Krótka historia, nie będziemy się w nią zagłębiać, każdy zna historię Polski. Wydaje się, że twórcy moda dość sceptycznie, dość luźno podeszli do tej interpretacji tego wschodniego regionu, ale nie no, to Pomorze, to Gdańsk, ci wikingowie, to mnie zabolało, to jest minus dekajcika dla moda. Proszę Państwa, rozpoczynamy kampanię, zobaczymy czy będzie pełnoprawna seria, czy szybko się odbijemy, czy od razu pójdziemy testować tego submodzika. To jest ROM 2. ROM 2, powtórzę to jeszcze raz, po wielu testach, debatach, sprawdzania i wielu godzinach grania samemu w multi na streamach z opiniami ekspertów, ROM 2 ma najlepsze bitwy ze wszystkich Total Warów. Ma najlepsze bitwy, jeżeli chodzi o długość bitew, manewrowanie, wykorzystywanie jednostek, różnorodność tych jednostek i to jest niepodważalne. Problem jest taki, że no nie da się modować mapy i ciężko jest modować Roma 2. A tak to mielibyśmy Medievala 2 z Roma 2. No ale jest problem z modowaniem niestety, dlatego jest jak jest. Proszę Państwa, krótki opis mechanik. Z tego co widziałem, to mechaniki dla tego submoda i tej modyfikacji są takie same. Ten submod generalnie polega na tym, że po prostu przesuwa czas i to co się dzieje na mapie, to tam praktycznie 100 lat do przodu. Mamy krucjaty. Krucjaty mogą się odpalać, kiedy Jerozolima straci Jerozolimę. Polska krucjatowa. Chcielibyście powtórkę Polski krucjatowej. Polityczna niestabilność, jeżeli nasz przywódca obiera, a dziedzic nie ma poziomu drugiego, no to zaczyna się wojna domowa, secesja. Można zmieniać stolicę za 7000 golda. Wow, niesamowite. 7000 golda, żeby zmienić stolicę. Nie no, w podstawce się nie dało zmieniać stolicy, więc wow. Wielkie miasta, jeżeli gracz albo AI kontroluje Rzym, Konstantynopol, Bagdad. Bagdad jeszcze jest przed złupieniem przez Mongołów, czyli no w sumie jest wielkie miasto. Dostaje debuff do relacji z innymi frakcjami odpowiedniej wiary. Spoko. Papieża można wskrzesić, jeżeli Rzym upadnie. Odpowiednio dla krucjat dżihady, jeżeli Mekka, Medyna albo Jerozolima nie jest kontrolowana przez Sunni. Supply system to jest mucho importante. Armie mają zaopatrzenie, które na ileś tur wystarcza i je trzeba będzie odnawiać. Ciekawa opcja. Zobaczymy jak to działa. Można wymieniać generała, ale będzie debuff do moralków, jeżeli będzie gorszy generał. System wyposażenia, to jest ciekawa mechanika, że żeby zrekrutować jednostkę, potrzebujemy odpowiedniego wyposażenia, które będziemy produkować w mieście za pośrednictwem specjalnych budynków. I rekrutowalne jednostki na to zaopatrzenie będą zżerać, czy te equipment, wyposażenie. Co więcej, można robić wagony towarowe, w sensie konwoje towarowe, w sensie wozy z towarem, z wyposażeniem i to wyposażenie transportować do innych miast, z tego co widziałem, zrozumiałem, jak sobie chwilę testowałem, żeby na przykład w Krakowie na przykład będziemy produkować, a we Wrocławiu będziemy mieli rekrutację, więc w Krakowie produkujemy miecze, tarcze, wysyłamy je do Wrocławia i tam mamy pola treningowe i tam trenujemy naszych rycerzy. Tak to chyba ma działać. Medieval 2 styl dyplomacji, to w ogóle nie rozumiem. Medieval 2 styl dyplomacji. Medieval 2 styl dyplomacji. Ignoranci jedni, którzy nie wiedzą, którzy przypisali Pomorze Gdańskie, Szczecińskie i całe Pomorze wikingom w XII wieku. Ręce opadają, ale Medieval 2 styl dyplomacji to było, że rekrutowałeś agenta i sobie chodziłeś po mapie. A tutaj według nich Medieval 2 styl dyplomacji to, że można negocjować tylko z frakcjami, z którymi się graniczy. Nie wiem. No ale przetestujemy, zobaczymy. Porady. Dbanie o porządek publiczny jest kluczowe dla rekrutacji, szybszej i tańszej rekrutacji budowy. Także dobra porada. Generałowie w miastach dają minus 10 do ładu publicznego. When armies don't fight, they start make troubles to citizens, but every unit in army still gives one public order. Okej, czyli jak masz więcej niż 10 jednostek, to ci się opłaca, jak masz mniej niż 10 jednostek, to będziesz tracił, bo rozrabiają. No, okej, jakoś tam tłumaczone jest, zobaczymy.
You can make treaties or peace by offer join some wars of AI factions. Aha, żeby co? Pieniądze farmić? Że na przykład, nie wiem, Czesi walczą z Wenecją gdzieś tam i my zaoferujemy Czechom dołączenie do wojny z Wenecją, która się nigdy nie wydarzy, ale zarobimy trochę pieniędzy. To takie warhammerowe, tiktokowe myślenie. Ale no... spoko. Zobaczymy, przetestujemy. Na razie nie hejtujemy. A, kolejna rzecz, którą jak sobie odpaliłem na chwilę i zobaczyłem, to mnie aż skręciło. To jest Mazowsze, nie? I Mazowsze w danym okresie to nie miało Warszawy, tylko chyba Płock był największym miastem, nie? Jeżeli się nie mylę. I twórcy moda uznali, że polski Płock i Połock to jest to samo. Dla niewtajemniczonych Połock to jest tam gdzieś pogranicze Smoleńska, coś takiego. Nie wiem, Batory chyba twierdzę w Połocku oblegał. To jest tam gdzieś Białoruś pod Moskwiczan podchodzi, więc twórcy moda uznali, że Płock i Połock to jest to samo i księstwo Mazowsza ma stolicę w Połocku. Co więcej, księstwo Mazowsza z tym Połockiem ja wam zasłaniam, ale ja wam to pokażę, bo mnie aż wykręciło. Jest, uwaga, księstwo Połocka, Mazowsza jest prawosławne. Można to interpretować w ten sposób, że mapa Roma 2 jest ograniczona, nie da się jej powiększyć. I potrzebowali więcej ksiąstw ruskich na wschodzie. I to jest chyba najbardziej na wschód wysunięta prowincja. Więc to po prostu tutaj machnęli. Nie wiem, mogli dać Litwę, czy cokolwiek, ale uznali, że mamy Płock, mamy Połock. Prawosławne księstwo Mazowsza ze stolicą w Połocku na ziemiach Połocka. Znaczy Płocka. No, kimże jestem, żeby oceniać? I nie wiem, ile wy zrobiliście modów, ja nie zrobiłem żadnej modyfikacji. Także jest jak jest. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o już nieścisłości, jaką na szybko wypatrzyłem, to jest to, że mamy Władysława I Hermana. No i to się chyba powinno zgadzać, nie? Potem jest Zbigniew. To też się powinno zgadzać. Ale gdzie jest najważniejszy polski grajek z tego okresu? Chyba nie muszę mówić, o kogo chodzi. Gdzie on jest? On był bratem Zbigniewa, synem Władysława, jeżeli dobrze pamiętam. A go tutaj nie ma. I on zaraz powinien rządzić. Aż sobie sprawdziłem. On powinien tu żyć od kilkunastu lat. Jego ojcem był oczywiście Władysław I Herman. Mówimy o Bolesławie Krzywoustym, jakby ktoś jeszcze nie zrozumiał. A jego matką była Judyta z Czech, co też się zgadza. Jest Zbigniew, jest czwórka innych gówniaków. Gdzie jest Bolesław Krzywousty, który zafunduje tam dzielnice, rozbicie dzielnicowe. Słucham państwa. No chyba, że potem jakoś eventowo coś przygotowali, ale na razie to trochę ta poprawność historyczna, taka najprostsza prosto z Wikipedii, jak tworzysz historycznego moda, no kuleje mocno. Dobra, ale skupimy się teraz na samej rozgrywce. Śląsk i Małopolska. No mniej więcej się zgadza. Poznań jako Turyngia i Wielkopolska. O, Wielkopolska, tutaj te Lubusze, Łużyce, no powiedzmy. Tu mamy jakąś ostoję Słowian, piękny kołowrót z Farożyca. Czyli ostatnie fastungi Słowian na wybrzeżu Bałtyku. No do tego Gdańska to nie będziemy wracać jako wikińskie księstwo kolonia. I tak wygląda. Czekaj, bo wy jesteście jakim statem połączeni? Oldenburg. Aha, to jest całe wybrzeże Bałtyku, spoko. A księstwo Mazowsza w Połocku to jest na Ruś Halicką. Okej, no dobra, no powiedzmy. Jeżeli chodzi o miasta, to fajne są takie zamki zmienione, te co mieliśmy w Romie 2, miasta antyczne, zmienione po prostu na zamczyska, które chyba będą się rozbudowywać, jak będziemy kolejne kafle dodawać. Budynki też są zmienione. O, to są właśnie te wozy, o których wam mówiłem. Piechota. Jednostki są spoko, jeżeli chodzi o wygląd. Natomiast wyżywienie tych jednostek to będzie wyzwanie na początek, żeby dobrze ogarnąć. Jak teraz widzę, to supply mamy 1/6, tak? I to nam daje debuffy do jednostek. Dostaje +1 supply'a na turę. Gdy mamy żarcie na plus. A jeżeli garnizujemy armię w miastach, dostajemy 2 żarcie na plus. No dobra, powiedzmy, żebyśmy wyszli z armią miasta, jest -20. Jeżeli wyjdziemy z armią z miasta, jest -12. No faktycznie to by się zgadzało, tak? -10, ale +4 za jednostki. No spoko, tylko że teraz wolniej będą sobie żarcie odnawiać.
Armie mają ciekawe opcje, bo na przykład mogą wejść sobie całą naszą armię możemy przeznaczyć na patrolowanie i pracę, dzięki czemu wspomagają lokalną gospodarkę i społeczność, ale nie nadają się do walki, no bo rozbrojamy naszą armię i oni zajmują się, nie wiem, grabieniem ogródków, czy choćby rozbudową miasta, bo jest minus 15, więc minus 15 to chyba całkiem sporo. Wyjdziemy dwoma armiami w miejscowości, o już mamy tylko minus 4, to minus 4, przez eventy ma minus 5, mokre lato, to jest dużo mechanik modyfikatorów i pewnie na początku będziemy kaleczyć. Różnice kulturowe. Podatki niewolnicy. W sensie tania siła robocza. Tania siła robocza. Mamy 20% pogaństwa słowiańskiego, co by się akurat zgadzało, i 15% prawosławnych na naszych ziemiach, pewnie dlatego, że graniczymy z Wielkim Księstwem Połocka, które sięgało od Prus, ziem litewskich, Żmudzi, Mazowsze, aż tam kolibka po czambuły mongolskie, tatarskie, czy co wy tam jeszcze znaleźliście. Military equipment, posiadamy coś w magazynach, coś posiadamy. Ciężkie pancerze, konie, średnie armory i broń. Technologia pozmieniana i dużo modyfikatorów daje ta technologia. Te modyfikatory może nie są jakieś gigantyczne, na przykład tu mamy +1 do defensywy dla wszystkich jednostek, ale każda z technologii ma cały szereg tych modyfikatorów, więc to się fajnie kombi. Myślę, że zaczniemy na razie powolutku, nie będziemy raszować z ekspansją, bo boję się, że nie ogarniemy i zagłodzimy tę armię, czy coś ten deseń. Skupimy się na razie na rozbudowie tego naszego koru i zobaczymy, jak tu się fabułka toczy. Także myślę, że uderzymy na razie w technologie cywilne, która w ogóle przy badaniu daje nam -1 do morale dla wszystkich jednostek, które walczą na zagranicznych terytoriach. Okej, no ciekawe. W ogóle -1 defa do wszystkich jednostek. Ale dostajemy dostęp do farm i młyna. A kto grał w Henryczka, ten wie, że mafia młynarska silną jest. Mamy też unikalne przywileje, plus 20% do taksów, rozwój za zadowolenie ład publiczny, plus 1200% do dochodu z niewolników, sprzedaż niewolników. No Słowianie niby gdzieś tam byli handlowani, ale to między sobą chyba Słowianie nie handlowali niewolnikami już w tym okresie, zdecydowanie nie. No, bardziej pod chłopów, no dobra, no powiedzmy, no mechaniki z Roma 2. Możemy pobudzać handel. Projekt emancypacyjny. Kobiety do armii! Kobiety do husarii! Wprowadzimy ten edykt, który da nam -20% do koszty budowy budynków. Myślę, że na jedną turę go wprowadzimy. W następnej turze machniemy armię tryb patrolu, to nam da kolejne -15 i w następnej turze pobawimy się w budowanie. Także na razie chyba nic nie będziemy budować. Natomiast zabawimy się w dyplomację. Mamy kilka frakcji, z którymi możemy handlować. Jest ten Medieval 2 styl dyplomacji, czyli możemy tylko gadać z frakcjami sąsiednimi. Zobaczymy, czy uda się jakieś handeli. Mamy kunie i mamy produkty rzemieślnicze, tak chyba to można określić, i nie chcą tego kupić. Oni mają kopalnię złota na Morawii, no i nie chcą handlować. Turyngia chciałaby handlować. No i handeli pierwsze podpisane, chociaż oni akurat mają prowincję, którą chcielibyśmy zabezpieczyć. I Wielkie Księstwo Połocka. Już nie chce handlować. Generalnie póki co najlepsze relacje mamy z Księstwem Turyngii, które walczy z tymi Słowianami na wybrzeżu. Szkoda, że nimi nie da się zagrać. Fajnie jakby dodali właśnie opcję. Po pierwsze, żeby rozróżniać Słowian od wiary germańskiej, bo to jest jako po prostu jedna wiara pogańska. A tak, żeby zagrać tymi Słowianami i odbudować potęgę Wielkiej Lechii. No. Myślę, że byłaby opcja. Jakiś pakt i agresji czy coś? Nie pogadamy. No dobrze, jeżeli chodzi o Roma 2, to jest też ta polityka wewnętrzna. Mamy królewską dynastię i partię handlową, proszę bardzo, burżuazja, kupcy w naszej domenie. A my już handlujemy z Rusią, znaczy z Księstwem Wołynia. Świetnie. Możemy coś podziałać. Wy jesteście lojalni. 44% influenza. Spoko. Mamy nasze postacie. Zbigniew. Czy możemy dla Zbigniewa znaleźć małżonkę? Nie możemy Zbigniewowi, czyli naszemu dziedzicowi, znaleźć małżonki, bo ma zbyt mało prestiżu na dzielni i żadna w ogóle nie chce na niego spojrzeć. Także zabezpieczymy mu awans. To chyba jest bez zmian z tego co widzę. Może tylko statystyki się pozmieniały.
ale jeżeli chodzi o dysponowanie i zarządzanie tymi sprawami wewnętrznymi, to jest jak w Romie 2. Co nie jest nawet takie złe, na przykład w porównaniu do Attilly, gdzie tam sprawy wewnętrzne i decydowanie o tym to jest jakaś abominacja. No i co, my chyba armiami będziemy siedzieć... O, możemy podrobić własną prowincję. Będziemy siedzieć obok. W następnej turze przechodzimy do prac i rozbudowujemy Małopolskę. 6000 w skarbcu, 700 na następną turę. Nic na razie nie rekrutujemy. Zobaczymy, z nikim nie mamy wojny, skipniemy. Być może czeka nas szybka wojna z Wielkim Księstwem Połocka. Być może trzeba będzie odzyskać Gdańsk, który chyba produkuje bursztynki z tego co widzę. Prowadzono edykt, świetnie. Mogłem w sumie zobaczyć przed prowadzeniem edykt 10 000 za rozbudowę miasta. Jać. Jest plus 4 zadowolenia, nice. Tego co podpowiadali, zadowolenie jest bardzo ważne. To teraz naszą armią wchodzimy w tryb budowy. Że bardzo młoteczki dostali. Wy również wchodzicie w tryb budowy. Ciekawe, czy to się kumuluje. Wy armią również wchodzicie w tryb budowy. Ty, jeżeli to by się kumulowało... Ale patrzcie, jakie im statystyki spadły. Tam po lewej stronie ekranu na dole, na czerwono. Praktycznie o połowę dostali, nie wiem, obrony mniej. No może 1/3. Jeżeli to by się kumulowało, to wtedy w mieście byś wystawiał po prostu pojedyncze armie wokół miasta, które by budowały, nawet samych generałów. Ciekawe, czy to przemyśleli. No dobra, w ogóle Kraków jest stolicą, ale Wrocław jest dużym miastem. Ciekawe. Rozbudujmy... Ile mamy nadwyżki żarcia? 4. Rozbudowa zabiera 3, a tu 4. Dobra, rozbudujmy na razie Kraków. Pokaż, czy wizualnie się miasto powiększy. No, nie powiększyło się. Szkoda, liczyłem, że będzie jak w Robie 2, że miasto będzie się wizualnie powiększać, że jakieś przedmieścia na przykład wokół zamku powstaną. Co my możemy zbudować? Outskirtsy możemy zbudować jako dzielnice przemysłowe. Bo Kraków generalnie sam z siebie ma ten budynek pod przemysł, nie? W Romie 2 było fajne, że można było właśnie kombić różne dzielnice, specyfikacje w miastach, prowincjach całych, żeby to kombić, wydobywać, kumulować zyski. Mamy możliwości rozbudowania koszar. Mamy kopalenkę. Mamy coś na zasadzie szkół. 1 000 000 kościółków. Ale to tak jak było w Romie 2, nie? Było 1 000 000 kapliczek i każda kapliczka na czymś się fokusowała. Patrzcie, plus 15, plus 18 do dyplomacji, do dyplomatycznych relacji ze wszystkimi katolickimi frakcjami. Zabudowanie kościółków. Jacie. No i klasycznie możemy stawiać pola. Zbudowanie Blacksmitha da nam plus 1 produkcji wyposażenia Heavy Armoru. Grupa artystów, gildia artystów da nam średni armor. Natomiast wytwórcy broni dadzą nam 1 broń. Generalnie chyba powinniśmy... Wrocław coś produkuje? Nie, Wrocław nic nie produkuje. Zbudujemy przedmieścia pod gildię artystów, zrobimy Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Mam nadzieję, że żaden malarz z wąsem się nie pojawi. A podaje globalnie do przemysłu i potem łączy jeszcze pod handeli i rolnictwo. Także zrobimy te outskirtsy i pod tego. I w ogóle mamy dwa razy koszary. Czy my potrzebujemy dwukrotnie koszar? Na tej modyfikacji w każdej osadzie? No, chyba nie. Powiedzmy, że w Krakowie na razie pozbędziemy się garnizonu. 450 kosztuje rozbiórka. Rozbiórka nie daje nam szekli, tylko zabiera. Przy okazji moglibyśmy też Poznań rozbudować, który produkuje, a właściwie zajmuje się hodowlą koni. Także rozbudujmy Poznań. I w Poznaniu myślę, że zbudujemy... O właśnie, tu możemy sobie porównać. W Poznaniu farmy są za 931, a jakbyśmy chcieli robić farmy w Krakowie, to mamy 714. No gdzieś te boosty się tutaj kumulują. Faktycznie, przy tych edyktach i armiach. No dobrze, skipniemy turę. Mogłem to w sumie w pierwszej turze rozebrać te koszary, to byśmy od razu machnęli 2 budynki. A tak to będziemy musieli poczekać jeszcze 1 turę. No właśnie, zima nadeszła. Zima pewnie daje kolejne modyfikatory. Średnia Rzyma, minus 15 dochodów z rolnictwa, minus 7 do obrażeń przez broń, nie wiem, stal zamarza czy coś. Tarcze mają gorszą wytrzymałość. I w Krakowie myślę, że zrobimy od razu drugie outskirtsy. Z Krakowa zrobimy taką duże miasto przemysłowe, żeby skąpić te boosty.
No i będziemy też dużo broni produkować w Krakowie. Tak, zagłębie przemysłowe w Krakowie. Cała Małopolska będzie zawalona warsztatami. Buduj! Buduj! Chleba i igrzysk! Wprowadzamy chleba i igrzysk na Śląsku i w Małopolsce chleba i igrzysk. Trochę więcej żarcia będziemy konsumować, ale przyrost populacji będzie większy i zadowolenie będzie większe. Także wprowadzamy chleba i igrzysk. Wy na razie jeszcze możecie stać, bo biernie w tym trybie boostujecie i zadowolenie i przychody z miast. No i chyba skipujemy kolejną turę. Mamy dużo w skarbcu, szekli, 5000 jakby nie patrzeć, ale mamy tylko 1000 na turę, a tutaj oddziały są dość drogie i to są podstawowe oddziały. 114 na podstawowej kawalerii. Są w ogóle germańska lekka kawaleria, to nie są najemnicy? Nie. Ale ładne jednostki będą, kurde, musimy bitwę rozegrać. Opracowano technologię, świetnie. Opracowano technologię, odblokowaliśmy sobie teraz wszystkie drzewka technologiczne. Mamy ekonomię, mamy filozofię i mamy konstrukcję. Myślę, że zaczniemy od Tax Labor. Fixer Speed 155. Proszę bardzo. Polska średniowieczna technokracja. Wpisałem do rozwoju we wszystkich miastach. Minus 5 do kosztu rozbudowy głównych budynków. I będziemy mogli zrobić Blacksmitha. O, dobrze, bardzo ważny budynek. 4 tury się będzie budował. Ej, możemy to od razu upgrade'ować, tylko potrzebujemy technologii. To na razie, dopóki mamy technologię, nie buduj tego. Rozwój ładnie ciśniemy. W Poznaniu będzie się szybko rozwijać osada, bo mamy dużo rolnictwa. No to nie czekając, w Poznaniu, w Wielkopolsce machniemy od razu farmy na wyższy poziom, 3 tury. Sprawdzimy jak tam poziomy zaopatrzenia. Kliknęliśmy ile? 3 tury kliknęliśmy, nie? Czy 2? Mamy 4 na 6, czyli faktycznie uzupełniamy sobie poza miastami plus 1 do zaopatrzenia. Mamy plus 5 do kosztów utrzymania jednostek. Plus 1 do morale, minus 5 do zasięgu ruchu. Ok. Wolna konsumpcja zaopatrzenia. Pewnie zależy od regionu i pogody. Jak są dziś, nie wiem, na mroźnym wschodzie podczas zimy, to więcej będą mogli zużywać zaopatrzenia podczas na turę. Dobra, na razie powolutku skipujemy. Nie chcę rekrutować tych armii, pewnie trzeba będzie jakieś duże armie zrekrutować, żeby rozpocząć wojnę. A właśnie, możemy rekrutować agentów? Możemy rekrutować agentów, dobrze. Oj, patrzcie jaki agent! Agent Radosław! Agent Radosław! Który zajmie się boostowaniem przemysłu. Robimy wielką, polską, technokratyczno-korporacyjno-przemysłowo-imperialno-spaczająco-talenkrygową monarchię. Także stawiamy na przemysł. A, nie możemy go rozstawić. Chcę zobaczyć, czy oni... Artysta. Ja coś wam mówiłem! Zrobimy Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, ale żadnego artysty, malarza niespełnionego z wąsem nie chcemy. Ale jest jak jest. Bo chcę zobaczyć, czy oni awansują. Rond 2 ma fajne, ciekawe, dobrze rozbudowane drzewka rozwoju postaci. Ze wszystkich taurów chyba najlepsze. Nawet fajnie się rozbudowuje postać, mi się wydaje, w Romie 2 niż w Warhammerze. No, jak mam być szczery. Medieval 2 jest trochę toporny z tym przesuwaniem ekwipunku, z limitem, z tymi perkami, co się wyświetlają i po prostu są. Dobra, skipniemy jeszcze jedną turę. Księstwo Połocka! Księstwo Połocka, proszę bardzo. Z Mazowsza przyszli do nas i proponują umowę handlową. A nie chcielibyście troszeczkę dopłacić? Ile wy możecie płacić? Na przykład 200 do tej umowy handlowej. Ile byśmy zarabiali? 154, 154. Wy coś macie, skórki macie i nie macie nic. No dawaj 200 szekli. A było brać. Chciwy zając traci 2 razy. Znaleziono konie. Nasz sługa znalazł trochę koni na lokalnym markecie i przyniósł je do stolicy. Co w związku z tym? Region Wrocław, chleba igrzysk, zima, znaczy jesień, populacja, wywiad naszego szpiega. Okay, nie mam pojęcia, co te konie nam dały, czy to był event? Mamy tańsze kawalerię, czy coś? Pogadajmy jeszcze raz z Wielkim Księstwem Połocka. Nie, ja muszę to podbić. Znaczy, na razie będziemy handlować. Na razie będziemy handlować, bo chyba musimy się pozbyć ważniejszej abominacji. Czyli w ogóle to będą poganie, nie? Więc nie będziemy tracić relacji z chrześcijanami. Trzeba wyczyścić Bałtyk z... To jest bursztynek. Bursztynek, bursztynek, bursztynek. Kurde, nigdy nie pamiętam, muszę sobie odsłuchać tą piosenkę. Zawsze jak widzę bursztynek, to mi się kojarzy ten bursztynek, bursztynek.
Czekamy, aż się wybada technologia. O, tu potrzebujemy żelaza. Czy my mamy żelazo? Mamy śląski, nie mamy żelaza? Co? Chcesz mieć? Kto ma żelazo do handeli? Bohemia z kimś handluje i ma żelazo. Też importują. Oj. Oj. Nie zrobimy wytwórcy lepszej broni bez żelaza. Czyli co, my mamy epokę brązu jeszcze, jak nie mamy żelaza? Bo Blacksmitha chciałem zbudować, a nie zbudujemy Blacksmitha. Niedobrze. Jak sobie próbuję przypomnieć Roma 2 i chyba najbliższe żelazo mamy w Szwajcarii? Chyba? Jako surowiec? Bo tutaj żelaza chyba nigdzie nie było. Tu była kopalenka złota. Pamiętam, tu było to plemię, jak graliśmy na przykład tym Aurelianem pod obudowę Rzymu. To plemię nas cały czas najeżdżało, ja im ufałem, oni nas zdradzali i potem na koniec ogarnąłem, że oni w ogóle na kopalni złota żyli. To by się więcej zgadzało. Dobra, skipiemy jeszcze jedną turę. Prowadzimy edykt z powrotem na budowę. Na razie na ekonomii się skupiamy. Chcę dobrze poznać mechaniki tej gry. Także damy edykt o budowie minus 15, minus 20. A za jedną turę będzie technologia, także znowu skipujemy turę. Wybadaliśmy. Świetnie. Oho! Oho! Blood Riders, księstwo Morawii. Być może chcą nas zaatakować, ale my na razie skupiamy się całkowicie na budowie. To zbuduj tego artystę. No i skoro nie mamy żelaza i długo mieć nie będziemy żelaza, no to zbuduj tego zwykłego wytwórcę broni, który coś tam zawsze da. Coś tam zawsze da. Natomiast wy, jak już zleciliśmy budowę, to wrócicie do normalnego trybu i zaczniemy rekrutować jednostki. Co my mamy? Mamy łuczników, mamy spearmenów, mamy toporników, mamy polskich mieczników. Czy wiadomo, co ma Morawy? Kurde, jak nas Morawy zaatakują, to trochę smutno będzie. Mają lekkich horsemenów, słowiańskich lekkich spearmenów. No dobrze, powiedzmy, że zrekrutujemy polskich swordsmenów. Jaka jest kolejka budowy? A, patrzcie, skończyły się te średnie pancerze. Średnie pancerze się skończyły i więcej swordsmenów nie zrekrutujemy. To daj... aha, łucznicy już 2 tury się robią, czyli 3 jednostki możemy rekrutować. To jest jedna kolejka budowy na prowincję. Tak, jedna. Ale Wrocław posiada jeszcze jakieś pancerzyki. Czy jakieś pancerze. Wrocław posiada 5, czyli moglibyśmy jeszcze rekrutować. Więc jeśli czeka nas wojna z Morawią, to sprowadzimy armię. Wy możecie na razie nawet wejść do Krakowa, przez co troszeczkę zadowolenie spadnie. Ale będziemy się rekrutować, żeby nas nie zaatakować. O, ty, w mieście możemy dodatkowy slot rekrutacyjny mieć. Ciekawe, to daj łucznika. Dodatkowego łucznika. Kawalerii nie możemy rekrutować i to jest problem. Tylko Polska bez kawalerii? Polska szlachta z buta biegająca? Polska szlachta biegająca z buta i z łuku strzelająca? Kto by pomyślał? Bierzemy nową technologię. Nową technologią będzie plus 3 do wzrostu we wszystkich prowincjach. Ładnie nam się to skumuluje. I kolejny dochód z przemysłu. Nie wiem, postawiliśmy na przemysł. Nie wiem dlaczego odpaliłem tego moda. Wybrałem robienie Wielkiej Polski klasycznie. I skupiamy się na budowie przemysłu w Krakowie. W 1110. 1102. Nie mam pytań. Pogadajmy z Morawią. Drodzy Morawiawianie, macie sojusz z Bohemią. I wy byście chcieli w teorii handlować, ale wy nie chcecie handlować, więc to oznacza, że mogą chcieć wojny. Pogadajmy z Czechami. Może sojusz? Może jakieś porozumienia? Może Morawia tą armię wystawiła tylko tak do postrachu? Zgodnie z poradą twórców moda, faktycznie możemy dołączyć do wojny Księstwa Wołyni z Kipczakami. Kipczakowie to chyba gdzieś tu daleko powinni być, nie? Bo tam jeszcze Kumani będą, także ta wojna raczej do nas nie dojdzie. Weźmiemy sojusz z Wołynią, z Księstwem Wołyńskim przeciwko Morawii w razie czego. Może ich to zniechęcić do ataki. Jeszcze 2000 nam szekli dadzą. Daliby więcej, ale niestety nie da się dotentegować. Także zaproponujmy. Oni się zgodzili. Okej. Git. Tak, Kipczakowie są nad tym Morzem Kaspijskim, także no raczej do nas nie dotrą. Tak samo moglibyśmy, nie wiem, Węgrom zaproponować dołączenie do wojny z Wenecją? Ja, czy by się zgodzili. I by nam zapłacili za to. Wenecja? A, nie możemy zaproponować. No dobra.
Zmieniłem jeszcze nazwy. Te abominacje na Armia Koronna z Królem. Armia w Krakowie, Armia Kraków. Uwaga, skipujemy turę. Mamy 3200 plus 1600 dochodu. Nie jest źle. Zobaczymy, czy nam wypowiedzą wojnę, czy tak tylko stanęli, a żeby nas przestraszyć na granicy. Pielgrzymi? Grupa pielgrzymów? Grupa pielgrzymów, 10 jednostek. Weszła do twojej stolicy. Oferują służbę. O! Za 4,5 tysiąca możemy zrekrutować grupę pielgrzymów? Albo odrzucić. Cały skarbiec możemy wydać. No nie wiem, no. Nie wiem co to za jednostki. Fajnie, że kupujemy zająca w worku. Nie wiadomo, czy on jest czarny, czy biały, czy bezzębny, czy z 3, czy 2 łóżkami. No dobra, no. Pielgrzymom nie zaufasz. Zającowi w worku nie zaufasz. O, nasza własna krucjata, ruszamy na Gdańsk! Co prawda zabrało nam to wszystkie szekle, ale myślę, że możemy ruszać na Gdańsk. Proszę Państwa, a w tym momencie możemy zakończyć odcinek. Morawia raczej nas nie zaatakuje, po prostu stoją, bo nie mają z nim wojny, więc wystawili armię na granicy. To jest dość częste, jeżeli chodzi o boty. A my mamy armię pielgrzymów, którzy zebrali się pod Krakowem, naszą stolicą, aby ruszyć z armią koronną oraz armią Kraków na północ z naszą własną krucjatą i wyswobodzimy Gdańsk z tych abominacji, z tej abominacji wikińskiej okupacji. Także nie czując, że rymując, skończymy odcinek. Dziękuję za uwagę. Do następnego. Cześć, cześć.